To jest willa numer 65, która na moim kanale wykręciła blisko 700 000 wyświetleń i było to chyba w 2018 roku. Więc najwyższa pora ją dopasować do nowego Minecrafta. Dlatego właśnie powstała ta nowa willa 65, która jest naprawdę totalnym sztosem i nie wiem, czy to ta willa nie jest przypadkiem największa na moim kanale. Dlatego bez dłuższego przedłużania, tutaj macie wymiary potrzebne do zbudowania tego projektu, to są najważniejsze wymiary. Tutaj macie listę materiałów potrzebną do zbudowania tego projektu i naprawdę pierw obejrzyjcie cały poradnik, a później budujcie równo ze mną, bo na bank coś będę w trakcie zmieniał. A ja jestem Patryk i postaram się wam wytłumaczyć, jak zbudować tą gigawillę. Jak mi się to uda, to nie wiem. Widzowie, cóż ja wam mogę powiedzieć? Przód znajduje się tutaj mniej więcej na środku tej czerwonej linii i będziemy budowali naprawdę. Pierw zbudujemy całą podstawę i wszystko, co jest związane z ogrodzeniem i tak dalej, a dopiero później będziemy szli w górę, bo obawiam się, że się pogubimy przy tej willi, więc naprawdę uważajcie w trakcie tego oglądania, bo o pomyłkę będzie turbo łatwo, ale kto ją zbuduje, ten będzie miał naprawdę sztos chatę. Dobrze widzowie, zacznijmy od poziomu 0, czyli tutaj mniej więcej jak mamy to czerwone, to odtąd liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kratek i tu odtąd liczymy wtedy 1, 2, 3, 4, 5 i tu będzie nasza, a właściwie 6 i tu stawiamy pomiędzy tymi dwa takie słupy i od tych słupów tak naprawdę robimy do góry 1, 2 na 3 i tutaj robimy coś takiego i to będzie nasza brama wejściowa. Teraz po lewej stronie robimy do samego końca tego czerwonego tak naprawdę, czyli no do samego końca, a nawet dalej za to niebieskie, tam jak mamy te dwa filary, nawet te niebieskie, które wystają, to jeszcze o jeden dalej, czyli widzicie, tutaj mamy na wymiarach te dwa elementy, to jeszcze za te dwa elementy wysuwamy o jeden i zakręcamy. Natomiast z prawej strony robimy tutaj jeden odstępu i tutaj przyciągamy do czerwonego i już równiutko przy tym czerwonym lecimy do samego końca, aż tu do boku. I teraz tak, tutaj robimy sobie liście. Liście wstawiamy sobie dębowe lub jakiekolwiek chcecie liście, możecie sobie tutaj, drodzy widzowie, wstawić. I robimy je na dwie kratki, żeby to dobrze wyglądało, żeby mieć taki żywopłot, którego za bardzo nie będzie dało się przeskoczyć z jednej strony i tutaj z drugiej oczywiście również robimy to samo, natomiast tutaj od środka po wejściu robimy sobie tak, że tutaj robimy jeden, tutaj robimy jeden, tutaj podnosimy znowu o jeden w taki sposób, tu o jeden, tutaj to podmieniamy sobie tak naprawdę na biały beton i tu odtąd robimy jeszcze jeden i stąd robimy taką kładkę, która idzie tutaj nad całym tym naszym basenem. No wydaje mi się, że nawet dotąd, a nawet dalej bym powiedział, że ona będzie szła. Czyli tutaj możemy sobie to przeciągnąć, powiedzmy na razie wstępnie dotąd, a to tutaj już podmienić sobie na biały beton całkowicie w taki sposób, bo ona będzie szła jeszcze dalej, ale to będziemy sobie to zaraz robili. Na razie na tym poprzestańmy. Teraz co możemy zrobić dalej? Dalej tutaj odtąd możemy przeciągnąć aż do samego końca, wam powiem, z białego betonu, czyli no, nawet bym powiedział, że tutaj w ten sposób możemy to dotąd przeciągnąć, czyli na równo z tymi filarami, tak samo jak poprzednio. Wszystko to, co mamy tutaj na czerwono, czyli tak naprawdę tutaj, wszystko to już możemy sobie podmienić na biały beton, bo to już nam nie będzie potrzebne, te czerwone elementy nie będą nam potrzebne, żeby tu już cokolwiek dalej budować, czyli możemy sobie to ładnie, pięknie podmienić, to już będzie zarys naszego basenu, tak jak zresztą pewnie się domyśleliście, tylko tutaj odtąd tak naprawdę, czyli jak mamy, dobra, z tej strony, tu z tyłu, możemy spokojnie sobie przeciągnąć beton, nie? I ten beton możemy sobie przeciągnąć tak naprawdę dotąd, do samego końca. Jednakże tutaj ten element, czyli od tych liści w zasadzie, a nawet bym powiedział, że odtąd, to musimy sobie rozwalić całkowicie. Ok. Na dwa sobie to bym powiedział, że musimy sobie nawet rozwalić w taki sposób. Dobra, i tutaj w to miejsce będziemy musieli jeszcze sobie zrobić tak, no właśnie, to jest pytanie do was, czy tak chcecie, czy nie chcecie, nie? Bo tak naprawdę możecie, a nie musicie. To znaczy, widzicie, tutaj będziecie mieli ziemię, jak tego nie zrobicie, nie? Ale możecie zawsze sobie zrobić tak, że tutaj sobie jeszcze na 3 wykopiecie, czyli poniżej tego poziomu,
sobie to wykopiecie elegancko, tu sobie to zabudujecie jeszcze betonem, bo dlaczego by nie? W taki sposób i teraz dopiero, jak macie to tak przygotowane, to wykładacie sobie tutaj nic innego jak szkło, które będzie odgradzało ten nasz basen. Ja celowo jeszcze tutaj nie pousuwałem tej trawy, z uwagi na to, że łatwiej będzie nam się wodę po prostu później wylewało, nie? I teraz jak to już mamy, czyli te nasze zarysy basenu, to możemy przejść tutaj do tej części i tak naprawdę odtąd teraz przeciągamy już sobie świerkowe deski, je przeciągamy sobie, widzowie, no nie do końca właśnie, nie do końca, ponieważ tu biały beton możemy już sobie przeciągnąć po równości dotąd w tym narożniku, a tutaj robimy sobie raz, 2, 3, 4, 5 elegancko, tu robimy raz, 2, 3, 4, 5 elegancko, tu robimy raz, 2, 3, 4, 5 elegancko i tu mamy taki kwadrat 5 na 5 w narożniku i to nam się bardzo ładnie, pięknie zgadza. Tu teraz robimy sobie na 2 w taki sposób, ok, mamy to zrobione, tylko że tutaj jeszcze idzie jedna linia z betonu, która wchodzi nam tutaj w ten element, tak jak zresztą tutaj widzicie, nie? I teraz skoro to już mamy, to tutaj możemy sobie zrobić raz, 2, 3, 4, 5, skręcamy, raz, 2, 3, 4, 5, skręcamy, raz, 2, 3, 4, 5, skręcamy, raz, 2, 3, 4, 5, coś takiego w tym miejscu. No i tutaj oczywiście możemy sobie wstawić na środku ognisko, a resztę możemy sobie ładnie, pięknie wyłożyć tutaj świerkowymi deskami, żeby to nam się ładnie, pięknie komponowało. No tych świerkowych desek i ogólnie tych materiałów tutaj to naprawdę bardzo dużo Wam pójdzie i nie wiem, czy Wam współczuć, czy Wam zazdrościć, że czeka Was taka super zabawa. Jeżeli chodzi o to palenisko, to ja tutaj jeszcze, wiecie co, bym mimo wszystko dodał sobie cobblestone, żeby to fajniej wyglądało i tak możemy to zostawić. Możemy teraz, zanim jeszcze wylejemy wodę, przejść tutaj do tych przestrzeni między tymi budynkami, bo jeszcze między tymi budynkami będzie przestrzeń, zresztą tam było pokazane na wymiarach, nie, to nie będę Wam mówił, dobra, mniejsza o większość, ale tutaj musimy jeszcze zrobić z tym porządek. I teraz jak to najprościej zrobić? Najprościej zrobić to tak, tu robimy 3 na 3, czyli robimy sobie, tu mamy 3, robimy sobie 3 na 3, nie? Coś takiego. Teraz tu na 2 przeciągamy sobie do samego końca, elegancko, czyli tutaj na równo z naszymi wymiarami, żeby tu nikogo nie zmylić, robimy to w taki sposób. Mamy coś takiego i teraz tutaj możemy już sobie wszędzie wyłożyć nic innego jak świerkowe deski, no może poza tym elementem, bo tutaj bym jednak jeszcze zrobił coś takiego. Natomiast już reszta wszędzie jak najbardziej możemy użyć świerkowych desek, żeby to już wszystko dobrze wyglądało i mieć już to z głowy. No widzicie, to nie jest takie hop siup cały ten budynek, bo no niestety duże budynki mają to do siebie, że są często gęsto złożone, mają te bryły bardziej złożone i wymagają przez to trochę więcej uwagi. W ogóle ja chyba powinienem sobie wziąć siekierkę i siekierką część rzeczy robić, żeby było po prostu szybciej i tak też chyba zrobimy, tutaj sobie zrobimy od razu biały beton i ja już łapię siekierkę i tak o, tutaj tak naprawdę już możemy sobie zrobić biały beton, o powiedzmy dotąd, white concrete, coś takiego, tutaj oczywiście sobie wypełniamy, modyfikacja, której użyłem do zrobienia tego to jest Word Edit, jeżeli ktoś nie wie, tudzież nie zna, przechodzimy tutaj do tego miejsca i tutaj śmiało możemy sobie zrobić w ten sam sposób, czyli tutaj ja sobie zaznaczę tak, tutaj white concrete, tutaj tak samo do samego końca lecę, tutaj o ciach, tutaj sobie zrobię white concrete, elegancko, tu sobie jeszcze uzupełnię to, czego mi brakuje, superancko i naszą podstawę tak naprawdę wydaje mi się, że mamy zrobioną, wszystko co powinno być takiego, wiecie, absolutnie basicowego, możemy przejść kolejny poziom, tylko jeszcze właśnie tą wodę, nie? Dobra, tutaj bym sobie zrobił jakąś taką wysepkę, taką, no nie wiem, nie za dużą, coś takiego, bo tutaj będę chciał mieć później drzewko jakiekolwiek, więc zróbmy sobie tutaj taką wysepkę, do której sobie wrócimy. Tu oczywiście należy wszędzie wylać, drodzy widzowie, wodę, no i tu już będzie się robił przez to lekki problemik, nie? No bo to wszystko trzeba będzie później jeszcze pozbijać piętro niżej, tam wyłożyć to wszystko i tak dalej, no bo te baseny jednak mimo wszystko mamy tutaj naprawdę spore, co by nie mówić, nie? Okej, tu już mamy to wyłożone, także nasze baseny są prawie zrobione, ponieważ musimy je jeszcze obniżyć. Więc teraz jak? Więc teraz tak.
czy o 2, czy o 1. Według mojej najlepszej wiedzy wszystko powinno być opuszczone na 2 głębokości, czyli tutaj możemy sobie to od razu wyciąć w taki sposób. Ciach mamy na 2 głębokości, tutaj tak samo na 2 głębokości, tutaj możemy również sobie to wyciąć na 2 głębokości, tutaj również sobie wycinamy powiedzmy dotąd na 2 głębokości, tutaj na 2 głębokości wycinamy całość, jednakże przy 6 kratce, czyli tutaj robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6, to tak naprawdę tu odtąd wycinamy jeszcze na 3 kratkę głębokości coś takiego, nie? Żeby było zrobione. Dobra. Czyli jeszcze raz, tutaj robicie raz, 2, 3, 4, 5, 6 i odtąd wycinacie na 3 kratkę głębokości. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo, prawda? Dobra. I mając to zrobione, pozostało nam jeszcze popodmieniać ściany na biały beton, żeby to wszystko dobrze wyglądało, czyli tutaj musimy sobie to ładnie, pięknie popodmieniać. Ja to tak robię, bo mi tak po prostu wygodnie. Wiem, że mógłbym zrobić teoretycznie komendą wall to po prostu, ale nie chcę ryzykować, że coś mi się wywali, szczególnie, że tu będzie duża strata i czasu przy takim nagrywaniu takiego złożonego projektu, więc wolę tego po prostu nie robić i zrobić to manualnie. Sobie tutaj dotąd to przeciągniemy. Tutaj również tą stronę musimy sobie przeciągnąć. Git. Ok, to mamy. Tutaj tak samo sobie będę przeciągał też tak, znaczy inaczej, też to tak przeciągam z uwagi na to, żeby później łatwiej móc określić, ile wy tych materiałów rzeczywiście potrzebujecie, nie? No bo tak naprawdę ten zrzut materiałów, który wam robię, ten screen, to ja go robię na samym końcu tak naprawdę, nie? Jak już mam wszystko gotowe, żebyście mieli 100% pewności, jakie materiały i ile ich potrzeba, więc tak naprawdę robię też trochę z uwagi na was. Ok, tu możemy zrobić coś takiego, tu mamy. No i tu oczywiście możemy sobie jeszcze dostawić takie to wystopniowanie, no i tu wtedy należy dodać wodę, żeby to wyglądało jak najbardziej sensownie. No już jak widzicie, coraz lepiej to wygląda, co by nie było. Jeżeli chodzi o oświetlenie, tutaj zrobiłem 2 odstępu i tak naprawdę co 2 możecie sobie tutaj zrobić. Powinno to względnie dobrze wyglądać, choć chyba lepiej zaczynać od 1 i wtedy będzie tak i tak. Tak, dobrze. Czyli tu robimy 1 odstępu, 2, coś takiego. No i z tej strony oczywiście trzaskamy również tak samo, czyli 2 odstępu, 2 odstępu, 2 odstępu, 2 odstępu, 2 odstępu, 2 odstępu. I tutaj jak widzicie nam już się troszeczkę temat komplikuje, ponieważ ja na przykład tutaj bym nie chciał tego mieć tak, tylko chciałbym mieć tu bardziej na środku to, nie? Jakby spoko, wolę to zrobić w ten sposób, żeby tu mi się trochę nie zgadzało, ewentualnie z tej strony jeszcze sobie przesunąć tak żeby to było troszeczkę lepiej zrobione. Dobra, i teraz skoro tu mam już 2 zrobione, no to sobie robię gdzieś tutaj, powiedzmy, tu będzie troszeczkę ciężko to wymierzyć, prawda? Bo widzicie, tu mamy 1, 2, 3, 4, a nie, 5 w zasadzie, dobra, to spoko. Czyli tu robimy sobie 1, tu robimy sobie 1, no i tu również sobie wstawiamy lampy. Tutaj pod spodem, moim zdaniem, niepotrzebne są te lampy, tu mi się coś, kurczę, woda nie zrobiła tak jak trzeba i tu też mi się chyba coś nie zrobiło. Dobra, teraz już jest git. No i tutaj z kolei znowu robimy sobie 1 odstępu, ciach, no i tutaj możemy sobie tak zrobić coś takiego i będzie jak najbardziej git. Jeżeli chcecie coś tam jeszcze dostawiać, luz, ale co do zasady baseny mamy skończone. I minęło 23 minuty odcinka. A my jeszcze nie skończyliśmy robić, także tak o widzowie. Teraz dobra, może przejdę najpierw dotąd. Tutaj to wnętrze, możemy sobie tą podłogę tutaj naszego prawego domku, możemy sobie od razu wyłożyć białym betonem, bo to nam do niczego potrzebne już nie będzie, więc ja sobie to tym białym betonem wyłożę. Zostanie nam tylko tak naprawdę ten zarys, który nam później ułatwi budowanie, więc jeszcze go nie usuwam. Natomiast tutaj wykładamy sobie podłogę niczym innym jak, drodzy widzowie, świerkowymi deskami, czyli to będzie spruce planks. Ok, mamy coś takiego zrobione i tutaj z tej strony również ciach.
mamy spruce planks i teraz jest to względnie git i możemy powoli przechodzić wyżej. Zacznijmy sobie może w takim razie od lewej strony, czyli tutaj odtąd, tu bierzemy sobie tak i półpłytkami wykładamy tak naprawdę aż dotąd, czyli do tego naszego filaru, który będzie tutaj w tym miejscu. O, tu będzie taki filar jeden, drugi. I teraz od tego filaru robimy raz, dwa, trzy, cztery i tutaj wstawiamy na piątej kratce, wstawiamy sobie lampę, nie? I teraz tak o, jeżeli chodzi o tą ścianę, to tutaj sobie wykładamy betonem, oczywiście dotąd, tu będziemy mieli drzwi wjazdowe, więc tu sobie tego nie wykładamy. Jeżeli chodzi tutaj o tył, tu robimy zakręt na 2, czyli mamy raz, dwa. Teraz robimy 6 kratek odstępu, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tutaj już możemy sobie to ładnie, pięknie zabudować tak naprawdę całościowo, aż bym powiedział, że dotąd. Tutaj będziemy mieli znowu okno, no i tutaj z kolei możemy sobie również przeciągnąć zgodnie z oryginalnym tak naprawdę projektem, nie? Teraz tak naprawdę musimy jeszcze zrobić sobie garaż. Garaż tu zrobiłem mały, czyli zrobiłem tutaj 3 odstępu, tu drzwi wjazdowe, tutaj coś takiego, elegancko, dotąd, tu robimy sobie taki kwadrat, no bo tu będziemy mieli wejście, schody do góry, więc tak to bym zrobił. Jeżeli chodzi o wyjścia, tutaj bym sobie zrobił tak, że gdzieś bym powiedział na środku, ale to jak zawsze na oko, widzowie, na oko, u mnie wszystko na oko, nie? Może w tym miejscu, może trochę w prawo to przesunąć, coś takiego zrobić. Zostawiam to już Wam do dyspozycji. Tutaj oczywiście też okna wstawiamy sobie w tym miejscu, okna wstawiamy sobie w tym miejscu, żeby to wszystko było ładnie, pięknie zrobione. Tutaj również wstawiamy sobie w tym miejscu. I już mamy zarys tego lewego budynku, bym nawet powiedział po części, tylko teraz tak, o, słuchajcie, tutaj jak mamy ten blok, to robimy raz, dwa, tutaj robimy jeden odstępu, na zasadzie widzicie, ja jestem tutaj i teraz tutaj robimy jeden odstępu i tu w tym miejscu zaznaczamy 2, ponieważ tu będziemy mieli jeszcze takie 2 filary, które będą szły właśnie w tamtym kierunku i teraz podlatujemy w tym kierunku i tutaj tak naprawdę w tym samym miejscu, czyli tutaj podlatujemy, ciach, 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 mamy tutaj końcówka naszego budynku i tu w tym miejscu dostawiamy sobie jeszcze 2 filary, a tutaj możemy sobie przeciągnąć coś takiego, w tym miejscu ja bym zrobił coś takiego, że robimy na 2, to sobie przeciągamy do pierwszego, o tutaj dotąd i to sobie tutaj jeszcze taką ławę zabudowujemy i wydaje mi się, że tutaj mamy to git. Możemy przejść tutaj do prawej strony i teraz po prawej stronie ja bym zaczął od liści i liście bym zrobił, ojejku, nie to odmiana bloków mi się włączyła. Liście bym zrobił tak, że one będą szły odtąd i będą się ciągnęły na równo, tutaj cały czas idziemy, tu robimy o 1, wysuwamy i tu przeciągamy to aż dotąd, czyli do początku tak naprawdę naszego budynku. Tu sobie wezmę, o, wyłożę tylko jeszcze trawą, żeby to wszystko lepiej wyglądało. No tu może w sumie tak być. Dobra. Robię to po to, żeby łatwiej teraz Wam wytłumaczyć, gdzie co powinno być. I teraz robimy raz, 3 odstępu, pach. Teraz podlatujemy tutaj, czyli mamy 4 odstępu i tutaj znowu robimy coś takiego. Tutaj wstawiamy sobie raz, tutaj raz, a tutaj będziemy mieli okno w tym miejscu. Tylnia ściana. Robimy 2, 1, 2, 1, tutaj 1 i tutaj 1. Coś takiego. Teraz możemy przejść tutaj do prawej ściany tego budynku. Jeżeli chodzi o prawą ścianę, to robimy tutaj 2, 1, 3, 1. Tutaj okno na 3. Raz, 2, 3. Teraz ustawiamy ciach drewno i tu do końca przeciągamy już sobie tą ścianę. Teraz przejdźmy tutaj do przodu. Przód jest stosunkowo prosty, ponieważ tu robimy 1, tu robimy 1, tu robimy ciach. Tutaj dostawiamy słupek. Tu możemy sobie zrobić, powiedzmy, o, do wewnątrz wejście w taki sposób, no i zostaje nam lewa ściana. Tutaj robimy tak, o, odtąd licząc 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, raz, 2 i tutaj zostaje nam 2. I teraz jak tak patrzę, to tutaj powinniśmy to przesunąć, o, w ten sposób.
jeszcze zanim zaczniemy to podnosić. Czyli tu ma być 2 odstępu, a nie 3 odstępu, bo coś mi się uroiło, że ma być 3 odstępu. Nie, tam ma być 2 odstępu. I to mamy ładnie, pięknie przygotowany ten nasz zarys. Teraz czego mi tu jeszcze brakuje? Brakuje mi tako. Tutaj trzeba podnieść o 2, znaczy przesunąć o 2, tu przesunąć o 1 i tutaj dostawić jeszcze jeden filar. Jak to mamy, to w końcu możemy podmienić te nasze niebieskie gówno na normalny beton, żeby to już te nasze wymiary nam poznikały i żebyśmy mieli już tutaj porobione to tak jak trzeba. Ok, w ten sposób. Ciach, ciach, ciach. Dobra. I tutaj tak samo. Ja sobie to popodmieniam, żeby to już można było dalej kontynuować bez tego, bo to już tylko i wyłącznie psuje. I mamy tak przygotowaną bazę. No trochę tego jest, jak widzicie. No mówiłem, że to nie będzie ani proste, ani przyjemne, zresztą nie obiecywałem. I teraz możemy tak naprawdę piąć się do góry z tym wszystkim. Zacznijmy może od lewej strony. Podnosimy wszystko sobie na wysokość, no powiedzmy 4 kratek, nie? Czyli mamy raz, 2, 3, 4, tutaj 3, 4, tutaj 3, tutaj 3. Tu 4. kratka już będzie tą kratką, jeżeli się nie mylę, albo tu zostawmy na razie, bo nie chcę was w błąd wprowadzić. Tu podnosimy sobie oczywiście, tu na spokojnie na 4. Te białe elementy możemy podnosić, bo tu nic innego nie będzie. Tu będziemy mogli już sobie to przyciągnąć. Dotąd tu robimy 3 w taki sposób. Tu robimy raz w ten sposób. Tu będziemy mieli też 3. Tu robimy sobie półpłytki, a tutaj robimy sobie zamknięcie w taki sposób. Tu podnosimy sobie na spokojnie na wysokość 3 kratek. Znaczy 4 kratek. Tu tak samo możemy podnieść, tu wiadomo, nie, myślałem, że tu będą drzwi, ale to w starym projekcie były drzwi, już się wystraszyłem, mówię, kurde, już coś źle zrobiłem, zaraz będę musiał znowu kasować. Dobra, mamy coś takiego. Tu sobie oczywiście też możemy to już podnieść elegancko. Tu bym na razie zostawił na 3 i tu też bym zostawił na razie na 3, bo tu będą trochę inaczej elementy szły. Tutaj jednak bym zostawił na 4 w ten sposób. Dobra, mamy tutaj to zrobione. Może bez w ten sposób. Ciach, ciach, bo tu będzie szła ładnie, pięknie już podłoga zrobiona. Dobra. Tutaj zostawiłem te otwory tylko dlatego, że w tym miejscu, drodzy widzowie, będziemy sobie robili ciach i tutaj od razu będziemy ustawiali oświetlenie w ten sposób. Ok, żeby nam się tu ładnie, pięknie to świeciło. Coś takiego. Teraz tak naprawdę, widzowie, to wszystko możemy, jeszcze się upewniłem, wolałem się upewnić niż was w błąd wprowadzić. To wszystko możemy śmiało sobie zamknąć. Powiem więcej, to będzie szło tak, że tutaj będzie wystawało o 1, tu będzie szło też tak i to będziemy przeciągać aż dotąd. Tak, jeżeli się nie mylę, bo tu będzie to ciągnięte w ten sposób, żeby, o, właśnie, czyli tak o. Dobra, tu będziemy mieli okno na 2. Ojejku, coś mi się tutaj zepsuło. Aha, obniżyło mnie po prostu. Tu będziemy robili coś takiego i tu będziemy mieli zamknięte, ponieważ stąd będzie wypływała nam woda w dół. Czy coś jeszcze? Na pewno byśmy musieli od razu zrobić wejście do góry. To wejście ja zrobiłem tak, że tu zrobiłem ojej, nie tak, 1. To wejście akurat zostawiłem z oryginalnej willi, bo w sumie dlaczego by tego nie zrobić. Tutaj 2 i tutaj 1 do góry, coś takiego. I jak coś takiego mamy, no to możemy już śmiało wtedy zamykać. Wiadomo, tutaj musimy uważać, żeby głową nie przydzwonić, czyli musimy sobie sprawdzać, żeby nam się tu dobrze schodziło. Ok, no możemy zatkać. Tutaj głową nie walimy, więc jest jak najbardziej git. Tu możemy sobie już to zakleić. Wszystko w ten sposób, tylko wiecie co, zanim pójdziemy wyżej, to ja chyba jeszcze sobie zrobię zarys góry, żeby później się nie gubić. Dobra, sprawdziłem, ten zarys nie będzie na tyle problematyczny, żeby go pokazywać teraz, więc możemy to sobie wszystko ładnie, pięknie załatać. Tu łatamy sobie w ten sposób, tu przeciągamy sobie nic innego jak coś takiego? Czy od dołu?
Nie, coś takiego. Coś takiego chyba sobie przyciągamy w tym miejscu. Dobra, widzu. Tutaj tak o. 1. Tutaj w dół 1. Tutaj przy garażu 1. I tutaj w dół 1. Tu będzie taki zjazd z garażu. Ok, tam możecie wstawić kwarcowe filary. Żeby to wam nie psuło, to możemy sobie przeciągnąć na razie dotąd, bo skupiamy się tylko na prawej części i tak naprawdę resztę możemy sobie już ładnie, pięknie pozamykać. Czyli ja sobie biorę tak i od razu zamykam sobie to białym betonem, tam gdzie już wiem, że mi to nie będzie potrzebne, żeby sprawniej to po prostu nam szło, no bo widzicie, strasznie duży jest ten budynek i jeżeli nie będę tak robił, to będziemy to robili wieczność, więc mogę albo to wycinać, albo to robić właśnie w ten sposób. Natomiast okna sobie również robię tak, że będę to robił tak, black stain glass pane, pyk, elegancko, to będę miał później do poprawy, ale to sobie poprawiam już ze spokojem. Bo widzicie tutaj przy końcach, nie wiem dlaczego tak jest, że jak tą komendą się robi, to tu się tak rozdupia i za cholipkę nie wiem jak to ogarnąć. Jak mi powiecie, to z chęcią się tego nauczę, bo to jest coś, co mnie zawsze irytuje przy robieniu tych szyb tutaj, nie? Tu jest na tyle pierdółka, że sobie to ręcznie, no ale tutaj znowu mamy dużą ścianę, której wolałbym jednak ręcznie nie robić, więc zrobimy to komendą. Tu sobie zrobimy ciach. Tu zrobimy sobie to wyjście nasze, elegancko i tutaj też sobie podmienię na to. Dobra, wchodzimy do środka, tu robimy raz, dwa, trzy, tu robimy raz, dwa, trzy, tu robimy raz, dwa, trzy, tu robimy, w którym miejscu ja to robiłem? Na końcu, czyli tutaj, raz, dwa, trzy. No i oczywiście musimy tutaj jeszcze zrobić trochę oświetlenia, czyli ja sobie zrobiłem to tutaj, bo widzicie, tu jest stosunkowo ciemno, więc tutaj naprawdę trzeba się pobawić trochę z tym oświetleniem, żeby to dobrze wyglądało. Ok, według mnie powinno wam to wystarczyć, nie powinno być na tyle ciemno, żeby wam się tu coś pojawiało, jakieś potworki, jakieś stworki, potworki, ale jakby coś, to sobie jeszcze doświetlicie, nie? Właśnie, te filary tutaj. Quartz pilar, drogi widzu, quartz pilar, nic innego, tylko klasyczny quartz pilar. Elegancko. Ciupapi muniania. Bardzo ładnie to wygląda. Możemy od razu wziąć latarenki i tu latarenki wstawić. Latarnie też możecie wstawić, wiecie co, tutaj. Tylko tutaj ja tak wstawiałem trochę na oko. Nie wiem, czy to dobrze wymierzyłem, czy nie. No ale to tak wstępnie, jak się na szybko patrzy, to chyba git. Dwie ukryłem też tutaj, w tym miejscu, a tutaj zrobiłem ze szkła jeszcze coś takiego, nie? O, gitara siema. Dobra. Lewą stronę mamy już podniesioną, możemy przejść tutaj do prawej strony. Prawa strona, widzu. No to co? Nie, może nie filary. Może nie filarem. Na 3, na 3, na 3, na 3, na 3. Teraz bierzemy sobie deseczki na 3, na 3. Wszystkie deski sobie podnosimy ładnie, pięknie już od razu na 3 kratki. Dobra, mamy to ładnie, pięknie zrobione. Tu też możemy sobie podnieść na 3 kratki, tu na 3 kratki. Tu na 3 kratki, tu tak samo możemy sobie to podnieść na 3 kratki. Jezu kochany, ale ten odcinek będzie długi, 47 minut już nagrywam, no to będzie ciekawie. Już się boję, jak ja będę to montował, nie? Coś czuję, że będę klaunie z tej ziemi, drodzy widzowie. Na ten cudowny budynek, który właśnie teraz wam pokazuję. Zachciało mi się, no. Patryk, ty to masz rozmach, kurde. Jak coś, to normalnie... Jakby to był ostatni odcinek, który nagram, to sorry widzowie, nie, ale coś czuję, że będę musiał sobie zrobić przerwę po nagraniu tego odcinka na dłuższą chwilę od Minecrafta, bo mnie chyba wygnie na lewą stronę po zbudowaniu tego projektu. No ale czego się nie robi dla widzów, nie? Dobra, tu możemy sobie od razu zrobić tą ramkę, wiecie co, z białego betonu, żeby tu była już podłoga, żebym wiedział, że tu idzie podłoga. Tu oczywiście będzie to o 1 wystawało. Dobra, tu możemy ramkę zrobić, ciach, tu możemy ramkę zrobić, ciach. Oj, tu już... No dobra, i tak będzie ta ramka tutaj szła, więc luz, nie? Tylko chciałem sobie to postawić, żeby mi się łatwiej tutaj budowało te szyby, bo widzicie, że to jest trochę irytujące. Tu będzie szło to. Dobra. Tutaj ciach, 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 tutaj ciach, ciach. W tym miejscu będziemy mieli też schody do góry.
one będą szły już tak w ten sposób bardziej, no i tu będziemy mieli coś takiego. Ok, tu podłoga, wiadomo, w ten sposób, żeby głową nie walić. Dobra, to mogę sobie już wyłożyć. Spoko. Tu już biorę od razu toporek, bo nic mi nie będzie potrzebne. White concrete, pyk, elegancko. I teraz tu robimy jeszcze O2, wysuwamy, tu O2 wysuwamy, tu O2, tu O2 i tam z tyłu zostaje 1, czyli tu sobie no spokojnie wysuwamy w ten sposób. Tu robimy tak. Tu też możemy sobie to już przeciągnąć w ten sposób dokładnie do samego końca, drogi widzu, to możemy sobie tak przeciągnąć. Dobra, mamy tutaj w ten sposób, tu jest O1, tu będzie O2 wyciągnięte tak samo, bo tutaj będziemy mieli troszeczkę inny układ u góry, więc to możemy sobie przeciągnąć już w ten sposób. Super. No i zostają nam tutaj te elementy, nie? I teraz tak, tu robimy w ten sposób, tu robimy raz, dwa, trzy, tu przeciągamy dotąd, do samego końca już. Tu przeciągamy ten element na równo z tym elementem, czyli do tego filaru. Tutaj robimy również raz, dwa, trzy w ten sposób. To możemy już tutaj ładnie, pięknie zamknąć. To z kolei ten element przeciągamy sobie na równo z naszym budynkiem, czyli dotąd. I wysuwamy jeszcze o 2, raz, dwa. I tu robimy na 3 o 2 i robimy sobie schody w dół, ponieważ właśnie tutaj będziemy mieli już to nasze zejście kompletne. Zrobię sobie od razu w ten sposób, może nie tu, tylko tu i sobie odtąd zrobię tak, dobra. Tu sobie możemy już to zrobić w taki sposób, no i tu sobie przeciągamy git, żeby tu już było to nasze wejście zrobione, natomiast tutaj nic innego nie robimy, jak po prostu sobie zamykamy białym betonem. Ja sobie jeszcze, widzowie, wezmę tutaj od razu ogniska, ponieważ w tym miejscu będziemy sobie robili jeszcze takiego ala gryla. Ja to zrobiłem tak, że zrobiłem raz, dwa, trzy odstępu i tutaj na czwartej kratce ustawiłem na 4. Tutaj zrobiłem sobie taką obramówkę. Tu zrobiłem, wiecie co, do góry nogami w ten sposób. Coś takiego. No i z tej strony zrobiłem jeszcze coś takiego, żeby tutaj był taki grill. Tu zrobiłem sobie na równo schodki, bodajże 3 albo 4, jakoś tak bym powiedział. No chyba 3, zróbmy 3. I teraz tak tutaj postawiłem sobie w ten sposób, pyk, 1, no i skoro tutaj, no to tutaj też pyk. I tutaj będziemy mieli jeszcze taką jadalnię na dworze gdzieś zrobioną w taki oto sposób. Dekoracjami tutaj już innymi zajmiemy się potem, tylko to chciałem już, bo to jest taka duża część składowa budynku, więc wolałem to zrobić. I możemy przejść po 50 minutach do pierwszego piętra. Ja się zabiję. Dobra, widzu, żeby było prościej, to zaczniemy sobie chyba od narożnika tego tutaj w kącie, nie? Czyli tutaj sobie podnosimy tak, tu sobie podnoszę tak. I teraz tu robię 1, robię 3, okno na szerokość garażu, czyli tu mamy koniec garażu. Teraz tutaj robię 5 kratek, raz, 2, 3, 4, 5, robię okno na 2, raz, 2 i robię raz, 2, 3, 4. I w sumie tutaj mogę też coś takiego dostawić, nie? Git. Teraz odtąd tak naprawdę, kurde, chciałem powiedzieć, że możemy szybę pociągnąć, ale to nieprawda. To nieprawda, ponieważ robimy na 10 coś takiego, żebym raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 kratka to jest to. I teraz odtąd możemy pociągnąć szybę, która idzie dotąd. Tu będzie filar. Ok. To jest skomplikowane. Ale to jest taras ogólnie, nie? I teraz możemy zbudować tutaj tą ścianę. Odtąd, drogi widzu, robimy sobie szybami dotąd, czyli dotąd. Teraz to przeciągamy tutaj do tego pierwszego bloku. Widzisz, tu mamy ten pierwszy blok drewna. Tu robimy raz, 2, 3, elegancko. I to sobie przeciągamy dotąd i gdzieś tutaj będziemy robili sobie wyjście, tylko jeszcze musimy tu oczywiście pierw sobie zabudować w ten sposób. Ok. I teraz tak naprawdę tutaj możemy sobie zrobić już wyjście. No właśnie, tylko pytanie, czy do zewnątrz, czy do wewnątrz. Można do zewnątrz, tylko zrobimy je wtedy tutaj tak w ten sposób zrobimy sobie to wyjście i to wtedy nie będzie problemu, nie? To możemy sobie od razu połączyć coś takiego.
I ten element mamy już zarysowany, możemy przejść tutaj do tyłu lewej strony. I teraz co dalej? Tu łącznie musimy mieć 7, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2. I teraz szyby ciągniemy, drogi widzu, żeby Cię nie okłamać, tutaj do środkowego elementu, nie? Jak mamy ten środkowy element, to robimy sobie 1 i przeciągamy tak naprawdę dotąd, do samego końca, czyli dotąd i tu wstawiamy sobie filar, tu wstawiamy sobie filar w taki oto sposób. Teraz od tego filara robimy 2 odstępu, bo tu będą drzwi, dostawiamy 2, przeciągamy sobie szyby tutaj dotąd, czyli mając 2 odstępu. Teraz robimy raz, 2, 3 i odtąd już robimy w ten sposób i takim sposobem mamy zarysowaną lewą stronę, nie? Miało być fajnie, miało być prosto. Na co ja to wymyślałem? Na co? Jeśli Cię to widzu pocieszy, to prawa strona jest troszeczkę łatwiejsza. Czyli tu robimy raz w tym samym miejscu, w którym tutaj szły filary, nie? No i tak zaczynamy sobie odtąd i tu sobie przeciągamy na początek taras, żeby po prostu łatwiej nam się później kreśliło wszystko. Ten taras sobie przyciągamy tak naprawdę dookoła do tego momentu, nie do tego, wróć. Tutaj i tu będziemy mieli już dechy, tak jak mamy u dołu, w tym samym miejscu. Tutaj jak chodzi o zarys, robimy tak, że tą stronę robimy identycznie w zasadzie. Czyli możemy tutaj zrobić ciach, tutaj ciach, tak jak zresztą widzicie też u dołu jest, są dokładnie w tych samych miejscach będą okna. Tutaj dolne filary też będą się mniej więcej w tym samym miejscu robiły, czyli ciach mamy coś takiego i tutaj możemy sobie to już ładnie, pięknie zabudować w ten sposób. Przechodzimy sobie teraz tutaj do prawej strony i teraz tak, tutaj będziemy mieli 2 okna na 4. Tylko, że żeby je łatwiej zrobić, to wystarczy rozwalić tutaj, tu zrobić raz, 2, 3. Teraz tu robimy raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. I możemy tak naprawdę tu przeciągnąć ciach, tu przeciągnąć ciach dotąd. To sobie załatać, bo to nam do niczego już potrzebne nie będzie. Tu oczywiście należy dostawić szyby, żeby nam tutaj nikt tam nie spadł na te schody. I tutaj tak naprawdę prawej strony mamy zrobioną, możemy przejść do przodu. Przód jest prawie identyczny, ponieważ robimy tutaj ciach, tu robimy gdzieś w tym miejscu ciach, wyjście robimy dokładnie, bym powiedział, w tym samym miejscu, czyli tu możemy sobie rozwalić i już wiemy, że wyjście będzie tutaj. Ciach, tu do wewnątrz. Jeżeli chodzi tutaj o tą stronę, to zabudowujemy sobie aż Wam powiem dotąd, bo tu jest ten pierwszy, jeżeli się nie mylę. Tak, tu mi się zgadza, czyli mamy ten pierwszy, tu robimy 1 i to możemy sobie już zabudować coś takiego, nie? I prawą stronę również mamy już zarysowaną. Teraz tutaj robimy sobie raz, 2, 3, 4, 5. W początku raz, 2, 3, 4, 5 i tutaj dostawiamy 1. Teraz możemy wziąć sobie ziemię. Ziemię wstawiamy sobie tutaj i tutaj. Do tego bierzemy sobie świerkowe klapy i te świerkowe klapy zamykamy sobie tutaj właśnie z każdej strony, czyli tutaj mamy ciach, tu będziemy mieli takie doniczki, więc to od razu robię, żeby już do tego nie wracać i o tym przypadkiem nie zapomnieć. I to wszystko podnosimy sobie na 3 kratki wysokości łącznie. Tu już podnosimy na 3, nie? Czyli robimy, mamy raz, 2, 3 i dokładnie tak samo robimy, bo tu już będziemy mieli trochę wariacji różnych, więc lepiej sobie to robić pomału, niż potem się pomylić, nie? Czyli tutaj robimy na 3, tu możemy sobie też na 3, tu możemy sobie podnieść to na 3, elegancko, ciach, tutaj tak samo na 3, tu możemy sobie podnieść to na 3 kratki, ładnie, pięknie, to również na 3, tutaj na 3, na 3, na 3, tu możemy nawet to zabudować, bo to już nie będzie mi potrzebne, tu na 3 kratki, tutaj również na 3 kratki, dobra, z tej strony tak samo, czy tu będzie, o właśnie, to jest dobre pytanie, czy tu na 3, nie, no tak, tu też na 3, tutaj też na 3, tu na 3, tu na 3, tutaj oczywiście, no te elementy, to prawa strona, powiem Wam szczerze, to jest taka przyjemna, ona jest taka prosta, a tam jak zacząłem kombinować, robić jakieś cuda, niedziwy alpejskie, żeby to wyglądało jakoś tak, wiecie, bardziej modernistycznie, bardziej fashion, czy inne jakieś, kurde, dziwne nazwy,
i potem robi się to, co się robi, czyli jedna wielka kupa w myśl tego, że mam masę szyb do wstawiania potem. Tu sobie wstawiam, żeby mi się łatwiej po prostu szyby podmieniało. I wiecie co? Ja chyba pstryknę palcami, już nie będę was zanudzał tym i po prostu powstawiam tu te szyby komendami, żeby było szybciej i do was wrócę, jak już będę miał je powstawiane i będziemy budowali dalej, nie? Dobra widzowie, ja już sobie to powstawiałem i teraz tak o, trzeba zrobić wejście na górę, czyli tutaj podlatujemy, po lewej stronie jesteśmy, podlatujemy tutaj dotąd, robimy 2 odstępy, raz, 2 i tutaj robimy sobie znowu kwadrat, nie? I stąd będziemy sobie robić znowu zakręcane schody do góry, czyli te zakręcone schody będziemy sobie robili tak naprawdę, bym powiedział gdzieś odtąd, czyli to robimy sobie raz, 2, super, tu robimy 1 do góry, tu znowu 2 i tu znowu będziemy mieli 1 do góry w tym miejscu, tylko że tutaj oczywiście robimy tak, że tu mogę sobie już to zabudować, super, że robimy ciach, tutaj ciach i będziemy tutaj wstawiali również oświetlenie nasze, gdzie to mam, tu mam, stawiam ciach i tutaj wstawiam ciach, coś takiego. I teraz ważna rzecz. Tutaj odtąd robimy raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przelatujemy na drugą stronę i tu również przeciągamy to mniej więcej, żeby to było na równo. Ja sobie sprawdzę tylko. Dobra, jest na równo. Git. Dobra, tu podnosimy sobie o 1. Tu podnosimy sobie o 1. Tu sobie możemy już zamknąć w taki sposób, żeby to nam się wszystko ładnie, pięknie zgadzało. I teraz tak o, jak tu robiliśmy wyżej, to tu robimy niżej, czyli robimy w tym miejscu coś takiego, nie? Żeby to trochę urozmaicić tą całkowicie lewą stronę. No kurde, już sama ta lewa strona wygląda dobrze, nie? A cała chata to już w ogóle po prostu majstersztyk. Majstersztyk. No i dobra, i teraz tutaj to przeciągamy sobie dotąd? Tak, dotąd, dobrze myślę, bo tak właśnie coś by mi się wydawało za dużo. Dotąd to sobie przeciągamy do samego końca, czyli drogi widzu, dotąd. Ok, tu już możemy sobie to przeciągnąć w ten sposób. Tutaj troszeczkę będzie inaczej, drogi widzu, ponieważ tu zrobimy raz, 2, tutaj tak. No i odtąd już normalnie będziemy mogli przeciągnąć dach dokładnie w ten sam sposób, co mamy niżej. No tu jest to przyjemne, nie? Bo tutaj naprawdę nie trzeba. Tu sobie dziurę nie zatkałem. Tu nie trzeba za dużo kombinować. Jest to ta lewa strona. Dobrze, że ją budowałem teraz, bo nie starałem się wydziwiać, nie? Jak w tej poprzedniej. A tam to kurde, nawydziwiałem i teraz weź się człowieku z tym męcz. Stąd to normalnie sobie robimy to, tutaj zabudowujemy i to przeciągamy do samego końca, o, w taki sposób. No i mamy zarys dachu już fajnie zrobiony. Tu oczywiście musimy pamiętać o wejściu, że to wejście trzeba tutaj ładnie, pięknie zabudować. Dobra, jak schodzę, to nie walę głową? No, walę i nie walę. Zostawię tak jak jest. No i teraz to możemy zamknąć ponownie już białym betonem, bo tu już nic więcej nie będziemy działali, czyli white concrete i tak samo wszędzie tutaj indziej, czyli mogę sobie przeciągnąć aż dotąd, pyk, biały beton. Jezu, jak to mi ułatwia życie. Chociaż to i chociaż tu. A tu teraz patrz jak to szybko zamknę. Pyk, pach, zamknięte. No kurde, jasna, ciasna. Nieźle nam to idzie. Zostało jeszcze tylko 2 piętra. Tylko 2 piętra. Także zaraz będziemy przechodzić do 3. piętra, ponieważ na początek musimy jeszcze tutaj trochę pooświetlać. Co by nie było. Fajna chata, fajną chatą, ale jak nas tu moby zabiją, to już tak fajnie nie będzie, nie? Że tak mi się wydaje, może wy tam lubicie taki typowy hardcore, że nawet nie dość, że na survivalu gdzieś tam łazicie i was moby ganiają po świecie, to jeszcze lubicie jak was po chacie ganiają. No jak tak lubicie, no to słuchaj, ja cię nie będę widzu od tego odciągał. Jakby chcesz, to do it, jak masz cojones. Ja nie mam, ja chcę mieć w chacie oświetlone i sobie to oświetlam w taki właśnie sposobik, tutaj pyk, ładnie, pięknie.
Czy coś jeszcze tutaj? Wydaje mi się, że chyba nie. Chyba tutaj tego nie muszę już nic więcej robić. Wejście na górę mamy, więc możemy przejść tutaj do, to jest pierwsze, drugiego piętra. Drugie piętro też będzie chyba najłatwiej zacząć od tego narożnika, więc tutaj robimy raz, dwa, coś takiego, tu robimy jeden i tutaj robimy dwa. Coś takiego. I teraz tak naprawdę ten element możemy już sobie przeciągnąć w taki sposób, wam powiem, tutaj do samego końca, czyli tutaj robimy coś takiego. O, i zaraz wam pokażę, jak to wygląda tutaj fajnie ta lewa strona dzięki temu. Patrzcie. No tu takie typowo modern, nie? Tu czuć ten modern tutaj. No co by nie było. Czuć ten modern. I teraz tak o. Tu, drogi widzu, robimy raz, dwa i tu sobie przeciągamy w tę stronę. Coś takiego i możemy wrócić do tamtego narożnika, ponieważ od niego będziemy budowali już sobie całe to drugie piętro. Powiem wam, że ono chyba nawet nie będzie za specjalnie złożone, ponieważ tutaj robimy sobie, tylko nie wiem właśnie, czy się nie pomylę zaraz. A dobra, to zacznijmy może odtąd, bo tu będzie mi chyba prościej to pokazać. Tutaj robimy jeden, tutaj robimy jeden, przelatujemy tutaj, tu musi być dwa odstępu, czyli tutaj robimy pach, coś takiego i tutaj tak naprawdę no tu dwa, dobra, ciach, coś takiego tylko na odwrót, Patryk, czyli mamy raz, tu będzie dwa, tu będzie ciach i tu będzie dwa, czyli mamy raz, dwa, trzy, w sensie mamy tu dwa okna, później mamy drzwi i dwa okna. To wszystko. Teraz tutaj, jeżeli chodzi o tył, no to też będzie podobnie całkiem, ponieważ tu zrobimy jedno w ten sposób, tu w ten sposób, tu zrobimy okno na raz, dwa, trzy, tu zrobimy drzwi na dwa i tu będziemy mieli już wszędzie tak naprawdę okna. Jeżeli o to chodzi, to możemy sobie już też przeciągnąć dotąd. Tu będziemy mieli, no w sumie wyjścia tutaj nie będziemy mieli, bo wyjście będzie tutaj z tej strony drzwiami, więc to nie będzie zasadniczo potrzebne. Mamy coś takiego i teraz tu lecisz dookoła. W taki oto sposób, drogi widzu. Kumasz czaczulca. Elegancko. Dobra. Mamy to. Teraz bierzesz ziemię. No tu możesz zrobić powiedzmy coś takiego, że zrobisz po prostu w ten sposób, nie? Robisz tak, żeby tu było jeden odstępu cały czas. Kumasz. W ten sposób. Bajera. Elegancko. I tu możesz już to podmienić wszystko na trawę, czyli sobie zaznaczasz pach w jednym narożniku, w drugim. Dajesz grass block. Elegancko. Masz coś takiego. Teraz bierzesz liście zwykłe, dębowe. Coś takiego przeciągasz sobie w tym miejscu, żeby to ładnie wyglądało. Ok, są. I tu już mamy nawet to całkiem spoko zrobione, bym powiedział. Natomiast po prawej stronie, odtąd, drogi widzu, liczysz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na siódmej robisz H. H robisz na 5, na 4, raz, dwa, trzy, 4, na 5. Robisz H, bo tu będzie helicopter point, nasz helicopter point. Na początku sobie robisz tutaj ładny, piękny kwadrat, żeby to obudować. Coś takiego bym powiedział. Czyli macie taki kwadrat po prostu. No i teraz jeszcze dodatkowo tutaj, gdzie masz te H, to dostawiasz sobie po prostu tak o dodatkowo. W ten sposób całość obudowujesz w ten sposób kwarcem, tym wypolerowanym, nie? O, coś takiego. Żeby tutaj mógł lądować nasz highhopper. Tu możemy sobie dostawić po prostu światełka dla highhoppera, żeby wiedział, gdzie ma lądować. O. I prawa strona jest skończona praktycznie całkowicie. Możemy zająć się lewą stroną. Co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Tutaj przede wszystkim to musimy to podnieść. Bo i podnosimy to oczywiście na początek na 3 kratki w ten sposób. Bo tutaj nie ma co wydziwiać. Będzie to stosunkowo proste, żeby to sobie popodnosić elegancko. Tutaj pach, 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 pach. Tutaj też na 3, na 3. Tu przy okazji będą schody. Wydaje mi się, że coś takiego do góry. Ciach,
Wydaje mi się, że tak będzie. Być może jeszcze jedna kratka w tą, ale to sobie później już zrobimy, jak będziemy zamykali, żeby mieć pewność. No i co? I znowu zostają te nasze nieszczęsne szyby. Ja mogę sobie już tutaj obudować to w ten sposób, żeby tutaj to wszystko ładnie, pięknie zategocić i móc sobie powstawiać te szyby. No one są najgorsze w tym wszystkim, powiem wam, naprawdę. Stawianie tych szyb to jest największa męka, jeżeli będziecie budowali ten dom. Spędzicie na tym tyle czasu, że będziecie po prostu, te szyby będą, te szkła, te szyby, nie szkła, to są szyby, to nie jest szkło. Będą wam się po prostu śniły po nocach, tak będziecie mieli tego dosyć. I wiem, co mówię, bo buduję drugi raz ten domek, więc wierzcie mi, jest to potencjalnie problematyczne. Jeszcze sprawdzam, czy mi się nagrywa, bo jakby mi się w którymś momencie przestało nagrywać, a ja bym skończył to budować, to by mnie chyba w ogóle wygięło na lewą stronę, ale widzę, że na razie cały czas się nagrywa. Później wam powiem, ile to mi zajęło. Dobra, tu robimy teraz o 2, tu robimy o 1, tu robimy o 1, a tu robimy na maksa dotąd, nie? Także to sobie ładnie, pięknie możemy już od razu zrobić w taki sposób i możemy to sobie nawet wziąć i po prostu kurczaki pieczone zamknąć to niczym innym jak komendą, żeby mi się to prościej, łatwiej zrobiło. Jeszcze na wszelki wypadek zaznacza, żeby niczego nie zepsuć. I white concrete mamy to ładnie, pięknie już zamknięte. No i tutaj już wygląda to sztos. No wszystko już zaczyna wyglądać. No już zbliżamy się do tego finału, nie? Że już coraz lepiej zaczyna to po prostu wyglądać. Oczywiście musimy wejść sobie do środka, na pewno na 2, na pewno na 2. Dobra, kurde tego. Tu oczywiście musimy sobie zrobić nasz zarys. O, tu właśnie mamy tą enderpałkę. Ja już nawet, widzowie, zapominam nazw tych przedmiotów, nie? Tego jest tyle tutaj, że ja już po prostu mam dość. Głodny jestem, obiad bym poszedł zjeść, a muszę budować. Która jest godzina? 14:24. Łematko, łematko. Dobra. Mamy to oświetlone. Tu oczywiście nie może zabraknąć nam ciach i no tutaj już może nie. Tutaj już może nie. Tutaj już może nie, a w ogóle wiecie co? Może ja bym to schodki przesunął, tak żeby estetycznie to wyglądało. To zrobiłbym je tak, co? Ciach, ciach i ciach. Będzie to lepiej? No, bardziej estetycznie to wygląda. Wolę mieć jak tu jest, wolę mieć to równo zrobione, wiecie co? Ja jestem takim trochę czubem, jak o perfekcjonizm chodzi i wolę mieć to po prostu równo zrobione. I teraz mamy fajne wejście do góry. Gitara. Dobra. I co? Czyżby zostało nam ostatnie piętro, a później już tylko dekoracje? Na to wychodzi. Widzu, na początek, jak chodzi o górne piętro, to możemy zrobić tak, że tutaj dookoła walniemy sobie szyby w taki sposób. To będzie nam prościej później też odnosić się do konkretnych punktów, nie? O, mamy coś takiego. Tutaj możemy sobie zrobić 3 w ten sposób. I teraz odtąd robimy łącznie na 7, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okno na 5, raz, 2, 3, 4, 5. Później na 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Okno, drogie widzu, na 2. Później tutaj na 2. Tutaj okno na 5. Pach, pach. Oczywiście tu wyjście, czyli mamy tu 3, 4, 5. Pach, pach. Tutaj na 2. Okno na 3. Ściana na 2. I okno do końca. I tu oczywiście w ten sposób. I to mamy zrobione. Podnosimy. Oczywiście na wysokość 3 kratek. To się nie zmienia, to jest stały element mojej budowli. Wszystko na 3 kratki. Dobra, tutaj też, tutaj też, tutaj też. Zarąbiście, zostały już nam chyba ostatnie szyby. Widzę, to są ostatnie chyba szyby, które ja tutaj wstawiam. Naprawdę, Jezu Święty, jak ja się cieszę, że to są już ostatnie szyby, które muszą tutaj wylądować. Dobra. Tutaj tak samo ostatnie szyby, nawet je ręcznie wstawię, naprawdę, już się poświęcę, te ostatnie szyby wstawię ręcznie, a nie komendą, bo to jest duża satysfakcja, jak już kończę ten budynek. Dobra, mamy coś takiego i teraz możemy przejść do budowy dachu. Dach, widzu, banalnie prosty, ponieważ lecimy z niczego innego jak z półpłytek kwarcowych, które wystają o 1. I to tyle. I będziemy mieć koniec. Będziemy mieć koniec. Zostaną tylko dekoracje. Zostaną już mi tylko dekoracje. Jezu Święty.
i mam 1,5 godziny nagrywania. 1,5 godziny zajęło mi zbudowanie tego projektu, ale jeszcze nie mówię, wyjdą ze 2 godziny nagrania. Jak nic, wyjdą ze 2 godziny nagrania, to jest mur beton. Dobra, jest to gotowe. Możemy oświetlać. Tutaj pach, tutaj pach, tutaj pach i wydaje mi się, że jest git oświetlony. Że jest git oświetlony. I mamy to, widzów. Mamy to. Zostały już tylko dekoracje, poprawki oświetleń, jakieś drzewka, nie drzewka i skończone. Zacznijmy może od leżaczków i tego rodzaju rzeczy. Widzu, zasada jedna. Na deskach nie stawiamy desek, a na betonie nie stawiamy kwarców. Jedyna zasada, jaką musisz się kierować przy dekoracji tego, nie? Czyli tutaj robimy sobie powiedzmy 4 leżaczki jakieś, pak, a tutaj z kolei, skoro już wiemy jaka jest zasada, to stawiamy tylko 2 leżaczki w ten sposób. Tu z kolei możemy sobie jeszcze zrobić, nie wiem, jakąś taką kanapę fajną zrobioną w ten sposób, nawet tu to pozaginać ładnie, pięknie i tu zrobić sobie jeszcze coś takiego. Tu z kolei znowu bym zrobił ze 2 albo ze 3 leżaczki, to już jak tam uważacie, ja sobie zrobię ze 2 leżaczki. No i tutaj możemy jeszcze sobie zrobić, nie wiem, może jakąś jacuzzę w ten sposób, ciach, 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 ciach i tutaj możemy sobie zrobić fajną jacuzzę elegancko. I czy gdzieś jeszcze tutaj bym coś dostawiał, jeżeli chodzi o takie zwykłe przedmioty? Raczej nie. Na pewno byśmy musieli podostawiać jeszcze nasze drzwi i trochę światła. Wezmę sobie tą lampeczkę, ponieważ tą lampeczkę bym sobie stawił jeszcze może tutaj i tutaj, bo dlaczego by nie? Drzwi oczywiście biorę białe, stawiam tutaj i gdzie my jeszcze te drzwi mieliśmy? Gdzieś jeszcze na pewno były. Tu były gdzieś te drzwi, u góry niekoniecznie, ale jestem głodny już masakra, to już jest moja godzina, ja o 7 wstałem, zjadłem śniadanie, a jest prawie 15, a ja jeszcze nie zjadłem obiadu, kurczak, jestem niesamowicie głodny, widzę. Czy coś jeszcze? Nie, możemy przejść do tych elementów naturalnych. Elementy naturalne. Nie wiem, czy zaczynać od góry, czy od dołu. Dobra, zacznę od dołu. Tutaj gdzieś pach. Pach tak mniej więcej na środku. Z jednej, z drugiej strony. Pyk, 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 pyk. Listki w ten sposób. Mamy to zrobione. Tu co drugi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ładnie, pięknie co drugi. Dostawiamy sobie sadzoneczki. Ładnie, pięknie. Tylko uważajcie, żeby wam nie wystrzeliły w międzyczasie. Pach. Przeciągamy sobie na całość. Na początek. Dobra, no i tu możemy już sobie to elegancko robić w ten sposób, żeby to jeszcze ładniej wyglądało. Elegancko, pyk, mamy to tutaj zrobione. Teraz idąc dalej możemy sobie jeszcze trochę pooświetlać, czyli ja sobie oświetlenie dodatkowo dodałem tutaj, chociaż pewnie oświetlenie jeszcze zrobimy pod koniec, jak ja sobie włączę noc i zobaczymy jak to będzie w nocy wyglądało. Tutaj natomiast stawiamy sobie moje ostatnio bardzo lubione torch flowery, które dobrze wiecie, że ostatnio często używam przy moich budynkach. Tu jeszcze mogę sobie postawić 2, bo tu tak trochę pusto jest, więc jeszcze takie 2 ziutki bym sobie postawił. Tu natomiast co? Tu tak, no i jak tu tak, to tu bym zrobił tak, będzie dobrze. Wiecie, chodzi o to, żeby tu była dysproporcja, że jak tu jest jeden, to tam jest w tą stronę, a jak tu jest jeden, to tam jest w tamtą stronę. Kumacie o co chodzi, nie? Tu ma być dysproporcja zrobiona. Pyk i tutaj tak samo pyk. Sadzonka i tutaj tak samo pyk. Git. Tu na górze, no co? Chyba tak. Tak i tu gdzieś na środeczku jeszcze myślę tak. Czy to jest jakiś taki sensowny środek? To nawet jest środek. Ja już naprawdę na czuja to robię, nie? Mamy coś takiego, superancko, czyli tutaj mamy w ten sposób. Tutaj też na środeczku damy sobie jedną. Coś takiego. Pyk, 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 pyk. Dobra, tu jeszcze oświetlenko bym sobie zrobił. Mniej więcej coś takiego. Za dużo bym tutaj nie kombinował. No i co by trzeba było włączyć noc, zobaczyć gdzie potrzebujemy doświetlić, nie? Dobra, i teraz tak naprawdę już wiemy czy i gdzie musimy doświetlić. Tu na pewno mamy za ciemno, więc ja sobie tu postawię 1. Tutaj
też można by ewentualnie, chociaż trochę, a bo ja tu w ogóle nie oświetliłem tego. Ja się dziwię, czemu tu jest tak ciemno, ty? No to nieźle, Patryk, ale żeś odwalił taramucza manianę. Tak. I tutaj na tej ciemnej ścianie też jeden. No właśnie tak mi tu za ciemno trochę było. No i teraz lepiej. Lepiej. Dobra. Tu jeszcze możemy sobie stawić gdzieś tu jakąś lampeczkę. Czy gdzieś coś jeszcze bym robił? Chyba nie. Chyba zostało nam tylko zrobić drzewko, ale drzewko chyba zrobimy trochę inne, bo ja tu wstawiłem drzewko tajgowe, albo już może co tajgowe wstawić. Widzu, zdecydowałem się tutaj wyhodować tą z akacji i wyrosło mi takie drzewko zwykłe akacja. Już stwierdziłem, że nie będę robił customowego, nie będę was tym męczył i zrobiłem takie po prostu akacjowe i tyle. I wygląda spoko. Akurat mi się udało z tymi dwoma palemkami, z tymi dwoma daszkami, więc tak bym to zostawił. No i co? Jak nie zostawisz lajka i nie podbijesz tego filmu i komentarza, to ja cię znajdę. Wiesz o tym. Za tą chatę, ta chata powinna mieć, kurde, z 1 000 000 wyświetleń, kurde, w tydzień, nie? No patrz, jakie to jest bydle. Godzina 42 nagrywania. Widzu, jeżeli doceniasz, a powinieneś, to komentarz, podbicie filmu. Specjalnie wchodzisz na telefonie, nie że oglądasz na kompie, specjalnie wchodzisz na telefonie i podbijasz ten film. Łapka w górę. No i jeżeli lubisz mnie, a nie to, co buduję, czyli to, jak się zachowuję i tak dalej, no to zostaw suba, bo wtedy pewnie będziesz regularnie mnie oglądał, a jak tylko będziesz liczył na budowę, to idź se, daj se spokój. No i co, z mojej strony to wszystko, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że chata wam się podoba i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy? Nie wiem, bo chyba muszę sobie zrobić przerwę. Siema, Rapajosia. Cześć.